Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i tym razem chciałbym wrócić do linii fabularnej. Wyjdźmy stąd i poszukajmy tego Daniela, żeby zaraportować i móc złożyć raport i ogólnie meldunek. Wszystko jest zrobione. Daniel przebywa gdzieś w pobliżu chyba jaskini Białego Ptaka, czy kogoś, czy gościa z małym ptakiem, czy innego gościa. Dobra, chyba tutaj gdzieś, mniej więcej. O, idzie. Idzie Daniel, pogadajmy z nim. I'm glad to see you're still with us. How can I help you? Podczas przeszukiwania doliny udało mi się znaleźć mapę Wielkich Schodów. I appreciate it. Well, that's it. This is all we need. Now all that's left is to quietly pack up and try to get out of here without being noticed. That's assuming that Joshua won't try to stop me. And that he hasn't talked you into fighting the Whitelegs despite what I've said. Don't worry, I don't hold it against you. You're an outsider. Fighting seems like the practical solution. I'll tell you again. There's more at stake. Nie martw się, myślę, że opuszczenie Syjonu to najlepsze wyjście. It may be. I hope it is. To tell the truth, if something goes wrong, more sorrows could die in the escape than in Joshua's proposed attack. Even knowing that, it's a risk I have to take. With your help and Joshua's, even if we're attacked, we can defend the sorrows and escape. We'll be traveling at night in small groups across the valley. With luck, the Whitelegs won't know what's happened until the next morning. But if the Whitelegs realize what's happening, Joshua and I will need you to help us escape. Don't hold back. I promise you. The Whitelegs won't. Once our path is clear, I'll give you everything you need to get back to the Mojave. But the Pine Creek Tunnel must be collapsed behind us. It's the only way to delay the Whitelegs' pursuit long enough for us to get a head start. Good luck, and may God be with us. Czyli mamy level upa i mamy chyba ostatni quest, tak jak się spodziewałem. Rozwijmy sobie broń białą. Jest tam jeszcze wyższy poziom. Daniel must have made it to the tunnel by now. But there are sorrows all over the valley. We have to help them and get Daniel out of here. No dobra, ruszajmy. Right. Opcjonalne, jeńcy wojenni. Czyli najpierw zajmijmy się opcjonalnymi zadaniami. Jak to jest niedostępna? Dobra, udajmy się tam na piechotę i wykonajmy zadania opcjonalne najpierw, przede wszystkim. Nim zabierzemy dupę w trok i się stąd wyniesiemy. To ja bardzo bym chciał wykonać zadania opcjonalne, bo to będzie miało wpływ zapewne na zakończenie. Więc chcę uratować jeńców wojennych, chcę zrobić wszystkie zadania opcjonalne, jak to ja, jak na 100% na 100%. I właśnie chciałem to właśnie wziąć tę ścieżkę, tę drogę. Moi drodzy, ponieważ daje mi ona możliwość wykonania jeszcze 3 dodatkowych zadań opcjonalnych. Więc wykonamy te zadania opcjonalne z jeńcami wojennymi, z nie pamiętam z czym i nie pamiętam z czym. W każdym razie wykonamy zadania opcjonalne i dopiero potem się zmywamy. Bo wykonanie zadań opcjonalnych coś tak czuję, mój nos
i mi podpowiada, będzie miał wpływ na zakończenie tej historii, czy będzie ono szczęśliwe, czy nie. Więc bierzmy się do roboty, ratujmy jeńców wojennych. Tu są mniej więcej. Tam. Oj, 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 oj. Nic tam się praktycznie nie stało. I niestety musimy chyba wszędzie popierdzielać w tych zadaniach na piechotę i to jest jeden minus. Że nam się wyłącza opcja błyskawicznej podróży, więc czy chcemy, czy nie, questy nam się sztucznie przez to rozciąga. To jest w zasadzie jedyny minus tej modyfikacji. O, smutki. Dobra, więc jeszcze ciebie bym załatwił. Dobra, więc jeszcze weźmiemy tutaj od ciebie naboje. Dziękuję bardzo za prezent. Teraz weźmę od ciebie magazyn wielkokalibrowy karabin wyborowy. Również dziękuję. Bo tak wykonamy wszystkie zadania opcjonalne, absolutnie wszystkie, to będziemy mieli satysfakcję ich wykonania. Dobra, łaminat padł. Miałeś rękawicę z modliszki, czyli nic ciekawego. I jeszcze ciebie rozwalimy. To był karabin na jelenie. Zamknięte trudne, więc się znowu zamkło. I wykonane zadanie. Jeńcy wojenni uwolnieni. Opcjonalne. Świętość zmarłych. Więc teraz udajemy się w tę stronę, moi drodzy. I save, bo jedno zadanie poboczne wykonaliśmy, teraz pora na drugie, a potem trzecie, czwarte, piąte i ogólnie wszystkie. Żadnego absolutnie nie pomijając. Mamy jeszcze kilka aktywności, więc pora z nich skorzystać. I zastanawiam się, moi drodzy, nad tym, jakie będzie zakończenie, po tym jak wykonamy absolutnie wszystko w tym. Z tej grze i produkcji. I co mamy zrobić w spokoju zmarłych? Zadania. I mamy zabić białe nogi bezczeszczące cmentarz i porozmawiać ze smutkami na cmentarzu. Bo quest główny może poczekać, najpierw aktywności poboczne, bo chcę mieć ładne zakończenie potem. Więc quest główny niechaj czeka, ja chcę wykonać quest poboczny, tylko czemu wyłączyliście mi podróż błyskawiczną na czas ostatniego questa? Czyżbyście się bali graczy cwaniaków, którzy tylko patrzą, jakby tu wykombinować, żeby się nie narobić w ostatnim questie?
Chyba tak. Jeden magazynek poszedł, teraz drugi. Mistrz bólu już nikomu bólu nie sprawi. Dobra, nie będę się wspinał pod kwipunek specjalnie. Widzę, że nasz wierny pomagier załatwił kolejnego, a my pomału zbliżamy się do maksymalnego poziomu, moi drodzy. Nie jestem pewien, czy to dobrze. Że tak szybko zbliżamy się do naszego maksimum. Chociaż de facto nie mamy zbyt wiele rzeczy do rozwijania. Nasza postać jest mega koksem. I to takim koksem, że nie zwykłym koksem, a takim naprawdę koksem. Dobra, pora sprawić wam ból, panowie mistrzowie bólu. Z rozkoszą sprawię wam ból. Widzę, że mieliście sporo shish kebabów. Ty też miałeś shish kebab, tomahawk, topus krawacki. I wypadałoby, żebym zrobił sobie recykling wyposażenia. Recykling wyposażenia można uznać za mniej więcej udany. Notabene kupcy się nie wypłacą. Jak do nich przyjdę z taką ilością sprzętu, dźwiganą na barkach. Opcjonalne odzyskaj most. Gdzie jest ten most? W pobliżu. Zatem udajmy się w kierunku mostu. Skoro wytworzony most jest niedaleko, to możemy go odzyskać. Na zasadzie... A czemu by nie? A czemu by nie spróbować? Why not? I ogólnie jak zrobimy te wszystkie aktywności, to powinniśmy mieć ładniejsze zakończenie. Jeżeli odzyskamy most, jeżeli zrobimy wszystkie rzeczy, to zakończenie gry powinno być ładniejsze. W każdym razie niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Czas iść odzyskać most. O, dokładnie tamten. Odzyskamy most, a następnie
Czy jeszcze w czymś będzie potrzebna nasza pomoc? No, nie sądzę, ale most odzyskamy i myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o takie aktywności stricte poboczne. Bo chciałbym znaleźć jakieś jeszcze wejście na ten nawieczony most. Bo na razie to oni mają mnie jak na widelcu do strzału. Dobra, jest wejście. Widać, twórcy gry pomyśleli i użyli inteligencji wyższej, zaawansowanej. Więc odzyskajmy most. Zabijając, powiedzmy, tego łamignata. Nie uciekniesz! Nie wezwiesz posiłków. Gave up? Wise choice. To ty broniłeś mostu niby? Jeden gdzieś się zapędził. Gave up? Wise choice. Take it! Choroba wie go gdzie. Lepiej od razu go wyeliminujmy. My i przejdźmy się mostem. Czy jest on odzyskany, czy nie? Czy jeszcze się na nas zwrócą, czy nie? Czy gra zaliczyła zwis, czy nie? Okej, udało się odzyskać most i gra nie zaliczyła zwisu. Zatem ucieczka z Syjonu. Wszedłby się do tunelu w Pine Creek. I mam nadzieję, że Daniel przeżył. Sorry, that's not going to happen. The time for talk is past. The Lord's work must be done. I miejmy nadzieję, że Daniel przeżył odwrót. Bo jeżeli powinienem najpierw wykonać zadanie główne, a potem zadania poboczne, to znaczy, że zrypałem rzecz permanentnie. Nie schwaliłem i spierdzieliłem, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. No i dostanę w zakończeniu komunikatu, że Daniel zginął, bo mu nie pomogliśmy. A niestety boję się, że tak może być. Chociaż cholera wie. Jeden burzowy dobór zdjęty, teraz pora na drugiego, światłonośce. Strzelba taktyczna i pistolet maszynowy. A tutaj zapewne topór strawacki i fish kebab. Wiedziałem.
No nic, i na końcu spróbujemy, moi drodzy, wynegocjować tak zwany trwały pokój. Z tymi białymi nogami, bo da się tego kolesia przekonać na końcu. Dobra robota. 2 koktajle Mołotowa są moje, naboje są moje i ten marnowy też mój. Dziękuję. I jedyne, kogo mamy do pokonania, to sól na rany na końcu. Dobra, jest Daniel, jest, żyje. Foolish Outman. You best white legs you think. By my spear you die. Spokojnie, nie ma powodu, by doszło do rozlewu krwi. You speak. I listen. Kill you. Maybe I not. Maybe. Zostaliście pokonani, nie przetrwacie tutaj. Opuśćcie tę dolinę w pokoju. We leave, but always fight. White legs. We strong warriors for Caesar. Die where you stand. Odszedł. The time for talk is past. Dobra, to co mamy, jakie mamy teraz zadanie? Porozmawiaj z Danielem. Please, have you done everything you can for the sorrows? Are they all accounted for? Tak, ruszaj. You've done more than I could have ever hoped for. Thank you. And may God protect you for all of your days. Goodbye. Okej, czyli musimy odpalić detonator. Bum. I uniemożliwiliśmy im pogoń. And so it was that the conflict between the new Canaanites and the Whitelegs was finally resolved. The courier's involvement had tipped the scale, shifting the fragile balance of power. After the Whitelegs drove the sorrows from Zion, they celebrated by destroying all traces of the valley's former inhabitants. They appealed to the Legion for assimilation, but were denied. Their failure to eradicate the new Canaanites in Grand Staircase and farther up the Colorado had not gone unnoticed. The Whitelegs made a half-hearted effort to find the new Canaanites, but were driven off by dead horses trained in the ways of Joshua Graham. The Whitelegs lost all hope of joining the Legion and disintegrated into a number of petty raiding bands, leaving Zion Valley a polluted cistern. Daniel succeeded in leading the sorrows out of Zion, as he had wanted to do from the start. The courier protected the sorrows during the evacuation, ensuring that most reached their destination unharmed. Over the weeks and months to come, Daniel would see to the sorrows' resettlement in Grand Staircase. Their adjustment to their new home was not without difficulty, but eventually, the sorrows came to accept the loss of Zion. Having helped Daniel and the sorrows escape from Zion, the dead horses returned to their home at Dead Horse Point. The tribe continued to learn from the new Canaanites, and over many years built a flourishing community along the banks of the Colorado. Though the tribe's bond would endure,
It was Joshua Graham's legend the dead horses would revere, not the tenets of New Canaan's faith. Already weakened by several seasons of bad trading, the Happy Trails Caravan Company was initially discouraged by the results of its expedition. The fate of New Canaan and the evacuation of the Sorrows from Zion made the prospect of trading seem fruitless. When Daniel told his family about the exploits of Happy Trails employee the courier, however, New Canaan decided to repay the company's kindness. Twice per year, New Canaanites made the dangerous journey west to trade with a company in the city of New Reno. The Happy Trails Caravan Company could not survive on such trading alone, but the New Canaanites' generosity made tough times go easier. Follows Chalk took the courier's words to heart and decided that he would behold the sights and sounds of distant lands with his own eyes and ears. After returning to Dead Horse Point, he quarreled with his family and other tribe members about his ambitions. One morning, they awoke to discover that Follows Chalk had set off alone, westward, into the wilderness. He was never seen again. Waking Cloud was distraught when she learned of her husband's death, but took comfort from her tribe and the compassion of the New Canaanites. She forgave Daniel for having concealed her husband's fate from her, and learned to accept his fate. When her grief faded, she took a husband from the Dead Horse tribe. At her bidding, he stayed close to home. After leading the Sorrows from their home in Zion to safety in Grand Staircase, Daniel continued to wonder if he'd made the right choice. He spent his life evangelizing the beliefs of his people to a new generation of young men and women, as his ancestors had for centuries before him. He was happy with his family, but for the rest of his life, there were nights when he awoke with sadness to find he had been dreaming of Zion. And with that, the courier walked out of the history of the tribes of Zion and back to the gathering storm of the Mojave Wasteland. Myślę, że całkiem nieźle nam poszło. Nawet całkiem dobrze. Zakończenie pełne, czyli uwzględniliśmy losy dwóch naszych towarzyszy, wpłynęliśmy na te losy. Zatem jest nieźle. Broń białą sobie rozwiniemy jeszcze wyżej. Kontynuujmy. I co mamy? Powiedzmy... O, i nie wracaj. Dobra, może być. Hełm soli na rany, kapelusz Daniela, nakrycie głowy idącego po śladach, pancerz do szły Grahama, cenny, ale czy tak potrzebny, strój Daniela, światło w ciemności i Biblia. To sobie weźmiemy, te dwie rzeczy i myślę, że w tym momencie sobie zrobię save'a. I myślę, moi drodzy, że pora stąd się zabierać. I w ten oto sposób ukończyliśmy, moi drodzy, pierwsze DLC. Dokładnie, to tylko wyjdziemy z tego pomieszczenia. I pierwsze DLC aktualnie jest za nami.
I nawet całkiem dobrze nam poszło. Zakończenie, na które mieliśmy wpływ i to widoczny. Udało mi się ukończyć to z sukcesem, więc do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.